Witam Was w najnowszym odcinku. Będziemy dzisiaj składać podwozie główne oraz zmienimy pomieszczenie, w którym się znajdujemy, na nieco inne, a dlaczego pokażemy Wam później. Na sam początek zaczniemy od goleni. Goleń, która jest wykonana w jednym kawałku. Dałem ją do pomalowania na czarno, by ją dodatkowo zabezpieczyć. Z fabryki przychodzą dokładnie tak, jak teraz widzicie. Są już zabezpieczone, są w ocynku. Można je tak zamontować albo zrobić tak jak ja i pomalować je w kolorze wybranym przez Was. Możemy już montować naszą goleń na swoje miejsce. Następnie dwie połówki, które złączymy razem, które przytrzymają goleń na swoim miejscu. Gdy już mamy załapaną naszą goleń, musimy ją teraz wycentrować. Przyszedł teraz moment na najbardziej precyzyjną czynność, jaką wykonywaliśmy do tej pory na naszym samolocie. Będziemy wiercić otwory na blokady, które uniemożliwią przesuwanie się podwozia podczas lądowania. Mamy do tego specjalny przyrząd ustalający, przez który zamocujemy w tym miejscu i przez niego będziemy wiercić. Najpierw wiertłem 5,5 mm, a następnie gwintować gwintownikiem na śrubę M6. Pamiętajcie tylko, żeby goleń była dobrze wycentrowana. Zanim przystąpimy do wiercenia, musimy złapać z jednej strony, żeby nam nie uciekło. Z tej strony możemy sobie delikatnie odpuścić śruby. Następnie umiejscowiamy nasz przyrząd do wiercenia i skręcamy delikatnie te nakrętki. Zaznaczyliśmy sobie tutaj, w którym miejscu mamy wywiercić otwór na nasze blokady. Teraz zrobimy to samo z tamtej strony. Wiem już, że nie da się zrobić tego na samolocie, więc będziemy musieli znowu goleń ściągnąć i wtedy wywiercimy prawidłowo otwory. Rozpoczynamy wiercenie naszego otworu. Rozpoczniemy od trochę mniejszego wiertła, a następnie pójdziemy do pośredniego i właściwego 5,5. Głębokość wiercenia wynosi 2 cm. Otwór 20 mm został już wywiercony. Teraz przechodzimy do gwintowania. Ja używam gwintownika 3-stopniowego. Jest on o wiele bardziej precyzyjny niż te ustawione już na dany gwint. Zaczynamy od najmniejszego. No i pora na ostateczny gwintownik. Goleń na swoim miejscu, teraz ośki i koła. Zaczynamy składać nasze koła. Na początku zaczniemy od rozkręcenia naszych felg, dwie połówki. Następnie założymy oponę. Opona jest na razie przejściowa tylko po to, żeby móc się przemieszczać samolotem. Na sam koniec założymy duże koła. Zaczynamy. Oczywiście łożyska nie są jeszcze nasmarowane, musimy je nasmarować przed włożeniem. Zdejmiemy jeszcze hamulce.
już mamy rozebrane do tego stopnia, możemy zakładać oponę. Pamiętajmy o tym, żeby nasypać dużo talku, żeby dętka się nie przecierała. W oponę włożyliśmy dętkę, dętka została lekko napompowana, możemy ją teraz założyć na felgę. Jako że są to koła wyłącznie przejściowe, zastosujemy te same nakrętki, w innym wypadku musielibyśmy użyć nowych nakrętek z teflonem. Gdy już załapaliśmy, możemy podpompować oponę, by wskoczyła na felgę. Pora przejść do smarowania łożysk. Mam tutaj takie fajne urządzenie ze smarem. Magda mi się tu oblizuje, mówi, że to jak malinowy sorbet wygląda. W środku smar SHC100. Bardzo dobry smar, używam go już od jakiegoś czasu. Nie powoduje, że łożyska rdzewieją. Zawsze są w bardzo ładnym stanie po wyciągnięciu. Umieszczamy to w środku i naciskamy. Smar dokładnie wchodzi w środek. Oczywiście nie zapomnijmy nigdy nasmarować też na zewnątrz oraz przetrzeć samej bieżni. Opona zmontowana, możemy teraz zamontować oś koła do goleni. Możemy teraz przystąpić do montażu osi naszego koła. Mamy tutaj dodatkowy zestaw przekładek, które umożliwią nam w późniejszym czasie montaż dużych kół oraz przekładki do odsunięcia nieco naszej tarczy hamulcowej i za to się teraz weźmiemy. Musimy teraz pokontrować śruby, które przeszły razem z dystansami do oddalenia tarczy. Koła założone, można przenosić się do nowego hangaru, a dlaczego? Zobaczcie sami. Niestety z powodu złej pogody nasz hangar opanował grzyb i musimy przenieść się do nowego hangaru. Na szczęście podwozie już mamy, możemy ruszać. Dobra, zaczynamy akcję przenoszenia naszego bushcata do hangaru niedaleko. Yeah. What if we put the seats forward? Yeah? Yeah. Somebody sits in the car with this and holds this. Yeah, we do like that. Chłopacy już gotowi. Damian siedzi już w bagażniku i od niego zależy, czy będziemy kontynuować projekt Budujemy samolot. Tak jest. It has no wings at the moment, no engine, but it's beautiful. Możecie wykonywać przeholowanie na 13 i zgłosić, jak opuścicie eko. Możemy wykonywać, zgłosimy jak opuścimy eko i zgłosimy na 13 zonda aero. Jedziemy. Tu człowiek z ochrony. Tak jest, człowiek małpa. Tak się właśnie odbywa kołowanie w Bydgoszczy bez silnika. Bez silnika oczywiście w samolocie.
Przemieszczamy się do hangaru, który jest oddalony od nas o jakieś 700 metrów. Tu zobaczmy, tutaj Tomek daje radę. Wczoraj biegałem. Niektórzy to mają dobrze. Nasz maratończyk. Ostatni metr. Dobra panowie, dobra robota. Do kasy. Do pani księgowej. Thank you, man. No worries. I to już wszystko w tym odcinku. Założyliśmy goleń, przeprowadziliśmy się do nowego miejsca. W następnym odcinku zajmiemy się już elementami w kabinie. A wy pamiętajcie, subskrybujcie kanał na YouTube i odwiedzajcie nasze strony. Cześć!